To jest prawdziwa technika. Imbus na kijeczku i zjeżdżamy lampą w dół na pantografię. Yeah. Dzień dobry, witam w odcinku. Proszę Państwa, nie jestem w ciemnym tunelu. To nie jest też żaden urbex. Jesteśmy dzisiaj w studio i za chwileczkę zobaczycie czarny ekran. No, więc o czym możemy porozmawiać? O oświetleniu. Bez światła nie byłoby niczego. Także ten czarny ekran, co widzicie, ukrywa jedną niesamowitą tajemnicę. A tą tajemnicą jest nasz niesamowity model. Sławek, wybitny operator. Jak to się mówi, firmowy filozof. Drugi po mnie. Proszę Państwa, zapalmy na Sławku kluczowe światło. Czy widać, czy jest kontakt? Muszę zobaczyć to w monitorze. Czy widać? Coś tam widać. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale tak naprawdę, słuchajcie, no popsułem trochę, bo Sławek ma już na sobie, jak widać, dobrze ustawione światło. Chciałem powiedzieć o tym, że światło jest kluczowe na planie teledysku, na planie filmu, no nawet na tych waszych wszystkich wspaniałych Instagramach i TikTokach. Ja wiem, że teraz czasy są inne, że można nagrać po prostu no, zwykły film i może mieć miliony wyświetleń, ale nie o to chodzi. My się pobawimy trochę sztuką filmową. Wiadomo, nie od dziś, że zrobiłem no, trochę teledysków, stąd też przedstawię Wam, jak ja to widzę oświetleniowo. A w zasadzie Sławka, który jest naszym dzisiejszym modelem. Także gdyby nie światło, proszę Państwa, nie byłoby niczego. Gdyby było za dużo światła, to prawdopodobnie nasz model byłby trochę przepalony. Ale nie jest przepalony, dlatego że mamy tu ramę dyfuzyjną. W zasadzie tak jest, wszystko jest dobrze zabezpieczone, dlatego nie da się tego przestawić tak hop-siup, ale uwaga na oczy. I gdyby nie to, tak właśnie wyglądałby ten obraz. Oczywiście, można by było trochę pobawić się mocą, bo ja dałem trochę za dużo mocy. Aktualnie mam lampę Nanlite FS300B, czyli Bicolor. Możemy palić na ciepło i na zimno. I załóżmy, że dam teraz 18%. Jest dobrze, czy jest niedobrze? Ja nie za bardzo widzę, ale możecie sami to ocenić, jak zmienia się światło bez ramy dyfuzyjnej, no, dając po prostu więcej mocy. Oczywiście tej mocy, no, jak wiadomo, nie może być za dużo. Trzeba to wszystko wyśrodkować. Ja musiałbym patrzeć w drugi monitor, jak to wygląda. No dobra, jak widać, Sławek jest tutaj trochę przepalony. Nie będziemy Sławka męczyć, no i nie będziemy męczyć także mojego i waszego wzroku, ponieważ no, ten obraz widać, że jest przepalony. No, co tu dużo mówić. Użyjemy sobie ramy i ten obraz zmieni się diametralnie. Oczywiście obraz będzie teraz za ciemny, dlatego będziemy musieli podnieść trochę moc naszej lampy. Myślę, że ja tak trochę robię to na oko, ponieważ powinien mieć tutaj monitor podglądowy, no ale załóżmy, że jest ok. Za dużo troszeczkę. Za dużo. Na jakieś 10%, 20% mniej chyba. No i widzicie. Mówiłem, że bardzo dobry operator, o to właśnie chodzi. Tyle? No ja bym jeszcze troszeczkę w dół zeszedł. Tyle? Tak. No to dobrze. Także mamy światło kluczowe i w zasadzie gdybyśmy chcieli, moglibyśmy już tak zagrać, ale no załóżmy, że jeszcze trochę pobawimy się tym światłem. Dlatego co możemy zrobić? Możemy na przykład dodać
jakieś wypełnienie, a wypełnienie dodamy sobie drugą lampą Nunlite FS 300B. Proszę bardzo, mamy tutaj 1% światła. Proszę, Sławku, ustaw się do kamery i zobaczmy, jak zmieni się światło. Mamy 0 i to jest 1%. No i w zasadzie możemy tę moc zwiększać. Oczywiście to już jest przepalone, trzeba byłoby użyć dyfuzji. A tutaj znów gasimy. I tak sobie sprawdzamy. Teraz jest chyba światło trochę wyrównane, ale moglibyśmy też dać na przykład tak. I wtedy mielibyśmy prawie oświetloną całą postać. Czy tego chcemy? No, nie wiadomo czego chcemy. Bo my tutaj trochę robimy to bardzo spontanicznie, ale uwaga, możemy też zapalić tył. I wtedy będzie to wyglądało tak. Możemy trochę wejść na Sławka. No wiadomo, że tam trzeba byłoby użyć znowu dyfuzji albo zmniejszyć. No i co? Podoba Wam się takie światło? Czy na tym możemy skończyć? No można byłoby też do czegoś użyć takiego ustawienia. Jest okej, nie? I można byłoby powiedzieć, no Słuchaj, coś. jestem w ogóle, wiesz, ja na tym świetle nie znam się tak jak ty, ale ogólnie z jednego źródła światła zrobiło się i kontra i wypełniło się tło, nie? Tak, Dobrze tak, rozumiem? tak. Bo ja myślałem, że to są, mają być różne jakieś lampy, ale ogólnie tutaj z dwóch źródeł światła już zrobił się obrazek i moim zdaniem w ogóle na przykład dla jakiegoś vloga czy coś tam, no nie wiem, dla jakiegoś wywiadu, fajnie wygląda, nie? Tak, no Jedynie jakby komuś tam pasowało, można zmienić chyba kolor tego tła, ale zresztą taki w ogóle klasyczny bardzo mi się podoba, bo jednak tych neonowych kolorów, wiesz, we vlogach jest dosyć dużo, nie? A takie tak, jest klasyk, ciekawe, nie? no. Jest klasyk. Oczywiście można Super. byłoby jeszcze trochę przyciemnić, żeby nie było aż tak jasno. Dla mnie jest w ogóle super. O, kurczę, I no wiesz, patrz. i naprawdę, Mega. słuchajcie, wydaje mi się, że 2 światła wystarczą w zupełności. Oczywiście my mamy to opuszczone przez ramę dyfuzyjną, no żeby trochę to światło tutaj na Sławku wygładzić, co oczywiście można zauważyć, ale tutaj nawet to światło, które nie ma ramy dyfuzyjnej, jest zwykłym, po prostu, że tak powiem, gołym światłem, fajnie się tutaj zarysowuje i fajnie według mnie siedzi. Co można byłoby jeszcze dodać, to mam tutaj taką lampę, kolejną Nunlite'a. Jest to Forza 60 z dołożonym takim filtrem, gdzie czasami możecie zauważyć, są gdzieś żaluzje na filmie, no różne inne kolory, czasami krzaki się robi z tyłu i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też odpalmy tę lampę i zobaczmy, co ona nam da. No, jest to jakiś taki promień z nieba, to już jest ustawione, ale możemy ją trochę zmodyfikować i możemy, no ciężko mi już to robić jedną ręką. Powinienem sobie tutaj zamontować statyw, ale i co? No mamy tak naprawdę trzecią lampę i możemy trzecią lampą sobie posterować, czy chcemy jakieś mruganie, czy nie mruganie. Kolejne, w zasadzie fajne ustawienie jak dla mnie, no nie? No taki zrobił się evening show taki troszkę. Taka Stand-up mógłbyś już oświetlenia jakiś takie robić. scenowe. No. No nie? Jest bardzo fajnie. Ja bym jeszcze tutaj trochę zarysował czapkę, żeby to fajnie wyglądało. W zasadzie moglibyśmy spróbować, jak to będzie wyglądało z kolejną lampą. I proszę zobaczcie. Możemy sobie zrobić tutaj konterkę. Oczywiście to jest kontra z drugiej strony. Moglibyśmy dać lampę trochę wyżej. Można byłoby się dużo bawić. Ok. Można byłoby się dosyć sporo bawić z tym światłem. Najlepiej można byłoby go
je w zasadzie dać nad sławka i puścić tutaj trochę z tyłu, żeby no, było jak z dziennika telewizyjnego. Ten obraz wygląda, powiem Wam, nie najgorzej. Może jest to za sprawą modela, może to za sprawą światła, a może to za sprawą kamery. W każdym razie, słuchajcie, te ujęcia robione są na Blackmagicu i wygląda to mniej więcej w taki sposób. Wiadomo, że to jest dla niektórych sprzęt profesjonalny, dla niektórych sprzęt półprofesjonalny, ale wydaje mi się, że światło no, jest kluczowe wszędzie, można nawet filmować telefonem. W zasadzie kiedyś powinniśmy zrobić taki odcinek, że powinniśmy zamiast Blackmagica ustawić Osmo i zrobić taki set oświetleniowy pod Osmo. I żeby ludzie sobie zobaczyli, jaka jest różnica pomiędzy dobrą kamerą, a kamerą trochę gorszą. No cóż, ja lubię plastykę Blackmagica i to jest taka dla mnie kamera studyjna, więc wydaje mi się, że no dzisiaj akurat zrobimy to w taki sposób. Moglibyśmy zrobić też inne ustawienie światła. Na przykład wyłączylibyśmy to światło, które gra nam na tło, a włączylibyśmy kolejne światło, czyli taki panel Razer. I cyk. No to możemy, o proszę bardzo, zobaczyć inny rodzaj tła. I też nie jest źle, oczywiście tutaj no, Sławek już ma na sobie taki klimat trochę mroczny, można by powiedzieć, ale mroczny to będzie dopiero teraz. Kiedy zgasimy światło kluczowe i palimy tylko kontrę, no i ten taki wypełniacz w postaci Razera na tło i trochę na Sławka, czy nam się zmieni to światło, jeżeli damy bardziej na tło, no trochę się zmieni. Wszystko zależy od tego, jak będziemy bawić się światłem, jak będziemy próbować. W zasadzie no, jest to wiadome, że trzeba znać różne techniki, ale sami możecie zobaczyć, jak fajnie można się bawić światłem i co można uzyskać. Można byłoby teraz zapalić tego Nanlighta, który miał na przykład, uwaga, efekt taki i już mamy plan teledysku gotowy, nie? Wiadomo, że tutaj można byłoby zmiękczyć światło, no, wyostrzyć to koło i tak dalej, i tak dalej. Ja to pokazuję Wam w dosyć prosty sposób. Oczywiście wiem, że nie każdy w domu posiada takie światła, ale to chodzi o to, żebyście Wy złapali jakąś zajawkę na to, jak można się fajnie pobawić światłem. Proste lampki można już kupić za pewnie 100 zł, nawet 70 zł, gdzieś można na jakimś znanym portalu aukcyjnym kupić, albo nawet w zwykłych sklepach fotograficznych związanych z fotografią. I ja z takich lampek również korzystam, jak widzicie, nawet tutaj przy Osmo. Także nie bójcie się, tam są wszystkie barwy, nie bójcie się tego, że odwzorowanie kolorów nie zawsze będzie świetne, bo teraz już robią naprawdę bardzo dobre produkty. Ja jak zaczynałem lat temu 20, to był problem. Teraz problemu, uważam, nie ma żadnego. Jak się chce, to się robi. Mi się wydaje, wiesz, ja ogólnie posiadałem światło kupione w sklepie budowlanym i mi się wydaje, że to by był taki dobry pomysł w ogóle na może jakiś taki półodcinek, na przykład zrobienie takiego schematu oświetleniego akurat ze świateł takich, wiesz, amatorskich, powiedzmy. Myślę, że tak. I pokazać po prostu różnicę, że na przykład można, wiesz, z najprostszych rzeczy zrobić sobie tak samo i po prostu wiedząc ten schemat światła, po prostu zrobić dobry obrazek, nie? Dobra, ale to jak będzie 1000 łapek w górę. Okej? To zrobimy tak, bo ja powiem jedno, oczywiście masz rację i to jest w 100% prawda i zgadzam się z Tobą. Tylko zobacz, ja 20 lat temu, jak z moim wspólnikiem Michałem zaczynaliśmy robić zdjęcia, sesje fotograficzne, no nie było właśnie takich lamp, jak teraz są dostępne. Były dostępne tylko halogeny ze sklepów budowlanych.
głównie z budowlanych sklepów i to jeszcze nie były światła LEDowe, nie było świateł LEDowych, tylko no właśnie były typowo albo jakieś żarowe lampy, no dziwne. W każdym razie braliśmy papier kuchenny i robiliśmy sobie z tego dyfuzję i robiliśmy zdjęcia i te zdjęcia naprawdę, no jak na tamte czasy były super. My mieliśmy taki trochę tandetno-plastikowy styl, zresztą dalej został zachowany, ale nie uważam, że to jest wcale źle, bo no każdy styl to styl, umówmy się. Tym bardziej jak już się ma ten styl przez 20 lat. Dobra, stylem zajmiemy się później, odwołam się. Ten styl cały czas ma progres, żeby nie było. Wracając do tematu, jest tak, że z tamtych świateł korzystaliśmy i one faktycznie dawały nam na tamte czasy dużo, ale w tych czasach, jeżeli ktoś ma 70 zł, może naprawdę kupić sobie jedną lampkę, drugą lampkę po jakimś czasie i uważam, że też może mieć fajne efekty. Oczywiście to wszystko wiąże się z mocą lamp, no ale to chodzi o kreatywność. Słuchajcie, ale nie zamulając, moglibyśmy zrobić jeszcze jedną ciekawą rzecz. Tu będę musiał na chwilę przerwać. Zobaczcie, ja tylko wychodzę z kadru i już światło jest kiepskie. Już ustawiliśmy światło tylko na jedną postać. Nie będę wspominać o ostrości, bo to jest wiadome, że tutaj nie ma automatycznego fokusa, ale zobaczcie, jak ja wyglądam w porównaniu do Sławka. No, co tu dużo mówić. Wyglądam tragicznie. Także zejdę z planu i zrobię jedną ciekawostkę. Taką teledyskową. Słuchajcie, teraz taki mały bonus. Wiem, że no, nie wszyscy posiadają takie światła w domu. To raczej jest niespotykane. Ale chciałbym Wam powiedzieć jedno. Zastosowałem taki trik trochę teledyskowy. Możecie zobaczyć, jak wygląda Sławek na monitorze. Nie wiem, czy Wam to się spodoba, czy nie. To też nie jest ustawienie takie bardzo precyzyjne, ale widać w tym na jakiś zalążek artyzmu. Pod teledysk Sławek mógłby spokojnie rapować, śpiewać i tak dalej, i tak dalej. Z tyłu mam ustawiony, zobaczcie sobie, statyw oczywiście z gripem i na gripie mam taki uchwyt. I tu są podłączone 4 astery z jednej strony, 4 astery z drugiej strony. Wszystko mam to zaprogramowane w sposób, jaki ja sobie wymyśliłem, dlatego też ten obraz tutaj u Sławka lata na rurach w górę. Mogę zrobić tak, że ten obraz będzie się przemieszczał od, uwaga, tej strony w dół i do góry. No, co się chce, to będzie. Oczywiście tutaj jeszcze jest jedno światło, czyli Razer ustawiony na niebiesko, jest ustawiony na niebiesko, żeby trochę okładało się tutaj na tych światłach na asterach, trochę żeby świeciło się na Sławku, no i jest oczywiście Nanlite odpalony z góry na czerwono, żeby oświetliło nam główną postać. No myślę, że jest trochę teledyskowo chyba, nie? Tak, Rapowałbyś pod to? tak, gdyby umiał, to tak. Szołek to taki znany raper, ale talent ukryty. Coś takiego jak ja. Dobra, słuchajcie, jeszcze mogę Wam pokazać jeden trik, jak działają astery. Problem z asterami jest taki, może już się zmieniło, że one bardzo powoli się komunikują. No ale załóżmy, że chciałbym użyć, ja sobie podzieliłem te lampy na lewą stronę i na prawą stronę i możemy zrobić w zasadzie wszystko, co chcemy. Tutaj oczywiście moc jest za duża, powinniśmy trochę z tej mocy zjechać i wygląda to tak. Gdybyśmy ściągnęli jeszcze ze Sławka światło z twarzy, zaraz gdzieś to znajdę, o, to byłby trochę kosmitą, smurfem. Oczywiście te lampy muszą być tutaj dobrze z jasnością ustawione, no a na Razerze moglibyśmy sobie zmienić na przykład
światło na jakieś inne, które nam w danej chwili będzie pasowało. No oczywiście mówimy tutaj o teledyskowym jakimś takim oświetleniu. Załóżmy, no to bym dał. Może być? Tak. No jesteś takim lekkim smurfikiem, no ale to właśnie o to chodzi, żeby teledysk wyróżniał się jakimiś kolorami. Możemy ustawić różne rzeczy, możemy dać na czerwono, o ile lampy załapią. One tutaj akurat się, może tutaj nie był czerwony, ja też kiepsko widzę, ale no tak to mniej więcej wygląda. Z tyłu jeszcze mamy Nanlighta odpalonego na kontrę, która zarysowuje tę część naszego bohatera. No i tyle. Jeszcze ta lampa jest zrobiona na takiego chyba na telewizor, ma funkcję telewizora, że takim czasem trochę mruga. Także słuchajcie, no mam nadzieję, że Wam się spodobało, że coś Was to nauczyło, a mam nadzieję, że nauczy Was jednego, że warto bawić się ze światłem, spędzić trochę czasu właśnie na takiej zabawie, oświetlając samego siebie albo jakąś postać. Nie bójcie się eksperymentować, to jest bardzo ważne w sztuce. No i dojdźcie do jakichś ciekawych kompozycji oświetleniowych. Dajcie znać w komentarzu, czy zrobić więcej takich odcinków. Subskrybujcie i podajcie to dalej, żeby wygrać z tym cholernym algorytmem. Jakieś słowo do publiczności? Róbcie sztukę. Tak jest. To jest prawda. Róbcie sztukę.